Zapowiadałem wam odcinek o pitbike'u i właśnie dzisiejszy odcinek o tym będzie. Buongiorno a tutti, witam ponownie. Ten akurat jest mój. To popularne w Polsce MRF. Pojemność 120 cm3. Moc to całe 9 koni mechanicznych. Kto jeździł na pitbike'ach, ten bardzo dobrze wie. Z kolei ci, którzy nie jeździli, to muszą mi uwierzyć na słowo, że te śmiesznie brzmiące 9 koni mechanicznych na torze potrafi dać tyle samo frajdy, co 152 konie w takim na przykład motocyklu. Dlaczego pitbike'i są fajne? Dlatego, że można się na nich bardzo wiele nauczyć. A wszystko to, czego się nauczymy, bezpośrednio przekłada się na taki właśnie motocykl. I to, bez wątpienia, jest jedna z największych zalet jazdy na pitbike'ach. Po drugie, można śmigać na nich przez cały rok. Wtedy, kiedy niestety, ale prawdziwe motocykle chowamy pod plandeką, do garażu, w oczekiwaniu na otwarcie sezonu. A po trzecie, nie wiem, czy zajarzyliście, ale go sobie po prostu położyłem. Z tym czegoś takiego na pewno bym nie zrobił, ani specjalnie. No i oczywiście nie chciałbym, żeby kiedykolwiek znalazł się w takiej samej pozycji. Są lekkie, ten waży około 60 kg. Łatwo je przewieźć nawet w jakimś wanie. Ja akurat swojego wożę na przyczepce, bo taką mam. Kolejna najważniejsza zaleta. Są bardzo tanie, zarówno w zakupie, w serwisowaniu i jeśli chodzi o części, to wszystko też kosztuje grosze. Osłony na klamki jakieś 150 zł. Tutaj jeśli chodzi o osłony klamek oryginalne, nie wiem czy są, chyba nie ma, ale takie SW Motech to jest ponad 100 euro. Crash pady 35 zł. Jeszcze nie zamontowałem, ale przed rozpoczęciem sezonu na pewno to zrobię. Oryginały, przód, tył 250 euro. Zamienniki dobrej jakości to jest też ponad 100 euro. Slidery jakieś 20 zł. Komplet plastików w przypadku jakiejś przewrotki, chociaż tutaj ciężko, żeby się coś zepsuło i połamało. To jest też coś koło 200 zł, oryginalne z naklejkami. Tutaj plastiki, nie wiem, nie chcę wiedzieć i mam nadzieję, że się nigdy nie dowiem. Idziemy dalej, opony, te są jeszcze nówki. Komplet, nie pamiętam, ale coś koło 300 zł. Na razie mnie to nie interesuje. Opony, akurat motocykl jest nowy. Jeśli chodzi o wymianę oleju, to jest to usługa zrób to sam. Jakieś 40 zł, 20 minut roboty i jest po sprawie. Olej Suzuki, no ja niestety tego zrobić sam nie mogę. Pierwsza wymiana oleju po 1000 km 160 euro. Ceny podałem w euro i w złotówkach. Dlatego, że to kupiłem w Polsce, ten jest kupiony tutaj we Włoszech. No oczywiście wszystko można kupić o wiele taniej, ale to i tak nie zmienia faktu, że użytkowanie pitbike'a jest o wiele, wiele tańsze. Dobra, czas go odpalić, dawno tego nie robiłem. Całkiem szybko to poszło. Od pierwszego strzała. Tutaj założyłem cichy tłumik. Kurwa, on taki cichy to wcale nie jest. Dobra, ale do czego tak naprawdę zmierzam? Udamy się teraz na tor. Właśnie ten tutaj, który widzicie za mną. Tyle, że tak naprawdę trzeba się cofnąć
ładnych parę miesięcy do tyłu. Absolutny debiut na pitbike'u na torze. Pierwsze okrążenie oczywiście trochę nieporadnie, mało miejsca, niewygodnie, jakoś tak mały ten motocykl. Później oczywiście powoli zacząłem się rozkręcać. Aż tu nagle, zobaczcie sami. Na szczęście nic się nie stało. Stałem, otrzepałem się. Zapach spalonej skóry, oczywiście nie mojej. To był kombinezon. I pojechałem dalej. Co do wywrotki, to nie wiem dokładnie jaka była jej przyczyna. Prawdopodobnie za bardzo pochyliłem motocykl. Może tor był brudny, nie wiem. W sumie pierwszy szlif zaliczony. Absolutnie chciałbym zwrócić uwagę, że na pitbike'ach, uwaga, bardzo ważny jest odpowiedni strój, czyli kombinezon, obuwie, kask, no to wiadomo, i cała reszta. Bo wywrotki na pitbike'ach to jest zupełnie rzecz normalna. A dlaczego? Tutaj dochodzimy właśnie do samego sedna jazdy na pitbike'ach. Dlaczego fajnie się na nich jeździ? Z racji tej, że są o wiele tańsze, dużo szybciej przełamujemy przekraczamy własne limity. Dużo szybciej też przełamiemy własny strach. A w konsekwencji, no, częściej się na nich wywracamy. Mniej boimy się zarówno o nasz sprzęt, no i na pewno nasze zdrowie. Chociaż nie powiem, też można sobie krzywdę zrobić. Na dzisiaj to już koniec, nie będę przedłużać. Przypominam jak zwykle o darmowej subskrypcji. Pomagajcie rozwijać mój kanał. Teraz już zapraszam Was na następny odcinek związany z pitbike'ami. Wybierzemy się tutaj na ten tor, jeśli będziecie chcieli, możecie przyjechać ze mną. Mogę Wam też zdradzić, że w planach jest też hala. Jak wygląda jazda na pitbike'ach we Włoszech, jakie są reguły. No i co najważniejsze na pewno, jak to wygląda cenowo. Ile trzeba zapłacić za taką przyjemność. Dziękuję Wam po raz kolejny, no i do zobaczenia następnym razem. Cześć!